Dzień dobry. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie króciutko o tym oto uchwycie. Uchwyt do aparatów Olympus EM5 Mark III oraz do OM System OM5. Więc sam uchwyt jest wykonany bardzo solidnie. On jest z bardzo mocnego materiału, jest pięknie też dobrana na przykład tutaj ta okleina do tego, jaka jest okleina na samym aparacie. Jak Państwo widzicie, to jest praktycznie identyczna okleina. Nie wiem, jak się to ma do OM5, natomiast do OM5 Mark III wygląda to bardzo ładnie. Jak również jest dbałość o takie szczegóły, jak na przykład tutaj to kółko. Ono jest identyczne jak to w aparacie. Też ma taką srebrną, tutaj widać srebrną jakby lamóweczkę. Też ma taki sam materiał tutaj i tak samo sobie pyrka i klika jak to w samym aparacie. Wewnątrz ten uchwyt, tutaj od tej strony, jest wyścielany materiałem, więc nie będzie nam rysował samego aparatu, czy tej tutaj ekoskóry, na którą on przyjdzie. Nie będzie jej rysował, ponieważ jest wyścielany takim jakby filcem. I co w tym uchwycie jest? Tak naprawdę to, co może być w uchwycie. Jest śrubka, którą sobie kręcimy tutaj tym pokrętłem, żeby wkręcić do gniazda statywowego tutaj sobie uchwyt. Mamy tutaj też piny. Te piny pozwalają przenieść elektronikę i dzięki temu mamy tutaj guzik spustu, jak również pokrętło, które nam w tym momencie zastępuje to pokrętło z przodu aparatu, więc nie trzeba tak palcem wędrować sobie do tyłu, to jest bardzo wygodne. Mamy tutaj też, jak widzicie Państwo, taką jakby kieszonkę. Ta kieszonka jest na tą zaślepkę, którą znajdujemy tutaj u spodu aparatu. Jest taka zaślepka i pod nią kryją nam się piny, dzięki którym aparat połączy się z uchwytem. Tą zaślepkę sobie możemy później tutaj położyć, jeżeli załóżmy wychodzimy gdzieś na spacer i czasem mamy ten uchwyt zapięty, a czasem go nie mamy zapiętego. Co ten uchwyt jeszcze ma? Na dole znajduje się gniazdo statywowe i jest taka gumowana podstawa, bardzo solidna i w ogóle daje ten uchwyt takie uczucie dużej solidności. Montowanie tego uchwytu jest niezwykle proste. Po prostu nakładamy aparat, tu jest jeszcze taka metalowa jakby wypustka i w aparacie jest tutaj taka metalowa dziurka i to też powoduje, że ten aparat na pewno w dobrym miejscu wyląduje. Więc po prostu nakładamy aparat i przekręcamy tym tutaj sobie pokrętłem, aż poczujemy opór. I już czujemy opór i w tym momencie nasza EM5 zamienia się właściwie w EM1. Ten grip, jak Państwo widzicie, leży tutaj bardzo ładnie. Tu jest, wiadomo, czuć to odrobinę pod palcem, że tutaj coś się zadziało, ale wygląda bardzo ładnie i leży bardzo ładnie. Trochę gorzej jest z tej strony, bo tutaj, jak dla mnie, ale to oczywiście jest czepianie się jakichś bzdur, tu mogło być to troszkę inaczej rozwiązane, bo tu jest taka po prostu wyrwa. Natomiast jak trzyma się go w ręku, to tego w ogóle nie czuć. Pięknie nam się pogłębia grip, bo praktycznie robi się nam tak głęboki jak w EM1. Aparat jest nawet odrobinę wyższy. Jest to kwestia pewnie 1 mm albo czegoś takiego niż EM1 Mark II. No i robi się nam taki solidny kawał aparatu. Więc pod tym względem ten uchwyt jest bardzo, bardzo fajny i jest bardzo wygodny w użyciu, jeśli o to chodzi. Właśnie dzięki temu, że mamy przeniesienie tego guzika i przeniesienie tego pokrętła. Ale nie jest to uchwyt idealny, bo jak już Państwu pokazałam spód, to jak widzicie, tutaj nie ma wejścia na baterię. Nie ma tutaj nigdzie żadnego otworu, żebyśmy mogli bez odkręcania tego uchwytu wymienić baterię. I to jest duży minus tego uchwytu, bo to jest EM5 Mark III i to są małe baterie.
W związku z czym, żeby tą baterię wymienić, to trzeba znowuż odkręcić to, ściągnąć sobie aparat, a jeszcze się nie odkręcił całkiem, ściągnąć sobie aparat z uchwytu. Dopiero wtedy dostajemy się do baterii, wymieniamy baterię, no i znowu musimy sobie przyczepić ten uchwyt. I to jest minus numer 1 tego uchwytu, poza jego świetną ergonomią i jakością wykonania. Minus numer 2, jaki ja zauważyłam i który mnie, nie powiem, zirytował przy pierwszym używaniu tego uchwytu, był taki, że ja wtedy miałam ten uchwyt jako opcjonalny. Jak sobie robiłam małym obiektywem zdjęcia, no to miałam M5 bez uchwytu tako. Ale później chciałam robić teleobiektywem zdjęcia, no i chciałam ściągnąć, założyć obiektyw. I oczywiście w połowie się okazało, że bateria mi wysiadła, bo robiłam tych zdjęć bardzo dużo i używałam ProCapture. I wymieniając obiektyw, wydarzyło się właśnie to. Nie obiektyw, tylko baterię. Wydarzyło się właśnie to. Jak wymieniałam, tak, ponieważ to nie jest magnetyczne w żaden sposób, ta kieszonka na to, to ta zaślepka mi wzięła i wypadła. Na szczęście pamiętałam, w którym miejscu, teraz akurat nie wypada, może troszkę lepiej siadła, ale jest to takie, na dwoje babka wróżyła. Albo wypadnie, albo nie wypadnie. Ona siedzi bardzo lekko tutaj. Jak się tak trochę zassie ta guma może, jak się to dopchnie trochę lepiej, no to może siedzi trochę lepiej. Ale generalnie nie jest to magnetyczne, bo tutaj, jak w aparacie jest ta zaślepka, to siedzi bez problemu. Nigdy w życiu mi nie spadła ani z EM1, ani z EM5. Natomiast tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, że ona jest trochę luźniej zamontowana, w związku z czym może niestety wypadać. Więc to jest drugi minus tego uchwytu. A trzeci minus to zdecydowanie jest jego cena. Ja go nie kupiłam. Znaczy, ja go kupiłam z aparatem. To była bardzo okazyjna cena, ponieważ aparat z uchwytem kosztował tyle, ile aparat bez uchwytu. I moja logika za tym była taka, że najwyżej uchwyt sprzedam i będę miała wtedy aparat w bardzo korzystnej cenie. I szczerze powiedziawszy, ja się ku temu skłaniam, ponieważ mimo tych oczywistych ergonomicznych względów tego uchwytu, to ja nie po to kupuję EM5, żeby nosić go cały czas z uchwytem. To ma być tylko dla mnie coś opcjonalnego, coś, co zdarza się czasami, a jeżeli ma mnie to frustrować za każdym razem, jak będę ten uchwyt zapinać, no to chyba go nie potrzebuję. Natomiast Państwa potrzeby mogą być zupełnie inne. Państwu może właśnie odpowiadać ta ergonomia i wiecie, że będziecie z tego uchwytu częściej być może korzystać, bądź też wychodzicie, robicie 300 zdjęć, to Wam wystarcza, a uchwyt jednak zmienia postać rzeczy. Ale to wtedy ja bym chyba poradziła kupić EM1 Mark II albo Mark III, bo one za chwilę będą już w bardzo podobnych cenach. Mark III już czasem można dostać, chyba najniższa cena, jaką widziałam, to było 300. No to te EM5 nadal trzymają cenę, więc to się robi już bardzo zbliżone. Więc jeżeli Państwo na przykład chcecie cały czas z takim gripem chodzić, no to ja bym polecała jednak EM1. Natomiast oczywiście wybór należy do Państwa. Ja się skłaniam raczej ku sprzedaży tego gripa, zwłaszcza, że mam na niego jeszcze też gwarancję i rachunek, więc jest to korzystne. No natomiast cena nowego jest ceną zaporową, bo to jest koło prawie 800 zł, jeżeli chodzi o ceny na dzień dzisiejszy, a dzisiaj mamy 8, tak? Nie 8. Coś mnie tu przekłamuje. 4 sierpnia. Więc na 4 sierpnia 2024 cena tego gripu nowego to jest prawie 800 zł. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest bardzo zainteresowany, to proszę sprawdzać OLX. Ja najprawdopodobniej będę go wystawiać, rzecz jasna, nie za 800 zł. To tyle. Mam nadzieję, że Państwu trochę pomogłam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym filmie.